Nepal to kraj niesamowity. Jest domem dla Szerpów, schronieniem dla mnichów oraz ojczyzną Jaków. Przede wszystkim to jednak kraj, w którym widoki przechodzą ludzkie wyobrażenie. Od malowniczo zawieszonych nad przepaściami mostów, po zapierające dech w pierściach szczyty górskie i ciągnące się w nieskończoność lodowce. Nad wszystkim tym górują jednak groźne, niedostępne i przepiękne ośmiotysięczniki. Kraina ta zaskakuje swoim pięknem na każdym możliwym kroku. Cała historia rozpoczyna się w Katmandu, czyli stolicy Nepalu. Jest to ogromne miasto, w którym spotkacie turystów z całego świata. Historia, zabytki, świątynie, egzotyka i chaos to tylko kilka słów, którymi można opisać to miejsce. Od razu ruszamy dalej i lądujemy na jednym z najniebezpieczniejszych lotnisk świata, czyli położonej na wysokości 2860 metrów nad poziomem Morza Lukli. Tutaj czekają na nas nasi przewodnicy oraz porterzy. Totalnie oszołomieni wysokością oraz tym, że udało się tutaj dotrzeć po 3 latach przygotowań, ruszamy na trekking do bazy pod Mount Everestem. Wszystko dookoła wydaje się być takie nierealne. Widoki, góry, dźwięk dzwonków kołyszących się na szyi zwierząt transportowych, czy wirujące młynki modlitewne. Po 2 dniach trekkingu dotarliśmy do stolicy Szerpów położonej na wysokości 3440 metrów nad poziomem morza wioski o nazwie Namche Bazar. Już wieczorem Sonia zaczęła źle się czuć. Następnego dnia cała nasza grupa wyruszyła na wyjście aklimatyzacyjne na wzgórza powyżej Namche, a my zostaliśmy w mieście. Kręciliśmy się między hotelikami, podziwialiśmy widoki i wypoczywaliśmy. It's going on. Start from first, yeah. Ooh, watch your step. Oh, oh. Now pray and say namaste. Yeah, that's the good one. I get it. Yeah. Następnego dnia wyruszyliśmy w dalszą trasę i po raz pierwszy zobaczyliśmy Mount Everest. Był bardzo daleko, ale i tak było to niesamowicie ekscytujące. Po zażyciu leków na chorobę wysokogórską Sonia czuła się lepiej, a na kolejnym noclegu choroba dopadła mnie. Od teraz każde z nas odczuwało już bardzo wysokość, na której przyszło nam funkcjonować. Brak sił, ból głowy i brak apetytu to główne objawy, z jakimi się zmagaliśmy. Uczucie kaca giganta bez picia alkoholu było czymś okropnym, zwłaszcza, że codziennie musieliśmy maszerować przez większą część dnia i ciągle nabieraliśmy wysokości. Klimat z każdym dniem stawał się ostrzejszy. Było coraz zimniej, zwłaszcza nocami. Roślinność praktycznie zniknęła, a nas otaczały ogromne skaliste szczyty pokryte śniegiem i lodem. Przestaliśmy mijać muły, a ich miejsce zajęły teraz prawdziwe jaki. Silne zwierzęta, które na swoich grzbietach wnoszą wszystko to, co potrzebne, aby utrzymać ten cały turystyczny biznes. Z każdą godziną, z każdym krokiem czuliśmy się coraz gorzej. Na szczęście złe samopoczucie pojawiało się u nas na zmianę. Jednego dnia Sonia zupełnie opadała z sił, a kolejnego ja. Było to o tyle dobre, że zawsze ktoś czuł się trochę lepiej i mógł dbać o tego drugiego. Gdy ruszyliśmy rano, żeby w końcu spiąć się do bazy pod Everestem, czuliśmy się względnie przyzwoicie. Jednak przy kolejnym podejściu lodowcem Sonia zupełnie straciła energię, aż bezwładnie opadła na skałę. Chwilę poleżała, zjadła batona i napiła się słodkiego napoju. To postawiło ją na nogi i ruszyliśmy dalej. Podejście do bazy nie jest strome, ale my byliśmy na skraju wyczerpania. W oddali zobaczyliśmy trzepoczące na wietrze flagi, które są rozwieszone w miejscu, gdzie normalnie stoi miasteczko namiotowe zdobywców najwyższej góry świata. Nikogo tam nie było.
Nikt nie zdobywał Everestu. Było tam tylko kilka flag. Żeby tam dojść, trzeba było zejść mocno w dół, żeby potem delikatnie wspiąć się po lodowcu. Zdecydowaliśmy, że Sonia jest zbyt wyczerpana i nawet jak tam dojdzie, to nie będzie miała siły wrócić pod górę. Poszedłem sam, a z Sonią został nasz przewodnik. Po chwili byłem w bazie. Byłem sam i nie czułem nic, tylko smutek. Było mi smutno, okropnie smutno. Zrobiłem kilka zdjęć i uciekłem stamtąd. Nie chciałem tam być ani sekundy dłużej. Wyobrażałem sobie tę chwilę wiele razy przed przylotem, a teraz nie czułem nic. Wróciłem do Soni. Już razem doszliśmy do naszego noclegu. Choroba wysokogórska nie dawała nam żyć. To był koszmar i najgorsza noc. Zjedliśmy tonę tabletek. Mieliśmy bardzo wysoką gorączkę i straszny ból gardła. Następnego dnia rano nie byliśmy w stanie nieść plecaków i musieli nam pomagać koledzy z grupy, ale schodziliśmy w dół. Powinno się nam poprawiać. I rzeczywiście tak było. Kolejnego dnia plecaki nieśliśmy już sami. Niestety gorączka i gardło nie odpuszczało. Przez to nie mogliśmy nic jeść i sił znowu zaczęło brakować. Gdy dotarliśmy z powrotem do Namche Bazar i w planie mieliśmy 2 noce w przyzwoitym hotelu, myśleliśmy, że jesteśmy uratowani. Nic bardziej mylnego. Tutaj rozłożyło nas na dobre. To tutaj zadzwoniłem do ubezpieczyciela, żeby przysłał po nas helikopter. Następnego dnia rano leżeliśmy już w szpitalu w Katmandu. Po raz pierwszy ktoś zrobił mi wymaz z gardła, taki sam jak później robili nam przy COVID. I po kilku godzinach lekarz wrócił do naszego pokoju w masce. Pomyślałem wtedy, o kurczę, chyba jest źle. Dostaliśmy leki, kroplówki, maści do gardła. Mnie wypisali następnego dnia, a Sonia musiała zostać jeszcze 1 dobę dłużej. Była bardzo odwodniona. Po 2 dniach byliśmy już razem w hotelu i czuliśmy się dużo lepiej. Apetyt wrócił. Trochę pozwiedzaliśmy i wróciliśmy do kraju. Przez kolejnych 5 lat nie chciałem wracać do tego koszmaru. Źle to wspominam, naprawdę źle. Sonia natomiast już kilka razy proponowała, żeby pojechać znowu gdzieś w Himalaje. Sam nie wiem. Boję się, że może się to przytrafić jeszcze raz. Tak wyglądała nasza przygoda w Himalajach. Nie przypuszczałem, że sprawi mi to tyle cierpienia.